mojego oponenta, Muslima. Salony piękności jak najbardziej. Mało tego, w niedzielę prywatny salon You. No oczywiście chciałbym zaprosić tutaj mojego też oponenta Muslima, który mógłby skorzystać z usług salonu piękności. Troszeczkę zadbać o wygląd. Nie ma co gadać, no trzeba dbać o siebie nie tylko w klatce, ale poza nią, tak. No ja staram się to realizować, robić regularnie. Jeśli są na to możliwości, to czemu nie? Jak ci widzą, tak się piszą, tak. Ale to boli. No masakra. Pomimo tego, że ja siedzę w salonach piękności, to też mocno zasuwam i trenuję, bo dla mnie sporty walki są najważniejsze, ale lubię też dobrze wyglądać, prawda? To nie o to chodzi tylko, żeby, wiesz, spełniać i robić robotę i być zajechańcem, tylko naprawdę, no, fajnie trenować i też fajnie coś reprezentować swoim wyglądem. Często korzystam z tego, no i jak on gdzieś tam w moją stronę atakował, no to ja mu z miłą chęcią odpowiedziałem, że znowu te salony piękności, jak teraz jestem, wiesz, w różnych miejscach, gdzie dbam o swój wygląd, to śmieszne rzucam takie te, że znowu te salony piękności, nie? I takie uśmieszki czy coś, po prostu tak lekko podszczypując go. Jedno z drugim nie koliduje, więc tylko fajnie, bo się to wszystko fajnie spina i w oktagonie też można super wyglądać i dawać świetne walki, robić show. Spotkania biznesowe, mniejsze, większe, wiesz, prezentowanie siebie, swojej rodziny. Także no, zależy mi na tym, żeby w każdej sytuacji wyglądać naprawdę bardzo dobrze, nie? Słuchaj Muslim, nie tylko zapraszam cię do Rzeszowa na galę i na świetny pojedynek, ale również chciałbym, żebyś odwiedził miejsce Salon You. Oczywiście w oczu dla ciebie. Mam nadzieję, że po walce odwiedzisz i trochę zreperujesz swoją twarz, także zapraszam. Co za powodzenie? Nie można o tym mówić, nie można takie rzeczy pokazywać. To jest takie, takie specjalna rozgrzewka pod grzebyka. Cichym krokiem go będziemy brać. Mój starszy brat zaczął trenować, no i tak osiągał coś tam, zaczął osiągnięcie. Później w tym czasie też Mamed był taki popularny, to zaczynało się to pytanie, jak tylko gdzieś komuś się przedstawiałeś, ktoś się wiedział skąd jesteś, to od razu było to pytanie, a znasz Mameda? Przez tych dwóch, mój starszy brat i Mamed, no, doprowadzili do tego, że też pewnego dnia zacząłem trenować. Miałem tak naprawdę cały czas takie aktywne sportowe życie, to czy to piłka, czy to koszykówka. Ja dużo czasu grałem też w koszykówkę w szkołach podstawowych, w takiej drużynie. No i później była piłka nożna, no i w pewnym czasie zmieniłem na MMA i tak zostało. Powiedziałeś, że ty nie jesteś takim samym czytelem jak mamy. To znaczy? Oni są tacy, że wchodzą do ringu, tam skromni, nikogo nic nie mówią, wiesz, robią takie walki, wiesz, no i wychodzą z tego ringu. A ja lubię trochę zamieszania wokół, porobić, wiesz, żeby trochę było głośno, trochę pokrzyczeć, no. O to mi chodziło, tak jak już widzicie, tak jak już robiłem. Myślę, że już pokazałem, co miałem na myśli. Widzę, że tam znalazłeś na widowni Andrzeja Grzebyka. Andrzej błyskawicznie odpowiedział i mówi, że musisz troszkę jeszcze zjeść chleba. Jest mister Grzebyk. Jeśli on tutaj coś mówi, to ja z miłą chęcią jestem. Jak chcesz mi to przestraszyć? Od straszenia to są duchy. Jesteś w Polsce, nie gdzie indziej. A ja się cieszę, że jestem w Polsce. Zobacz, jak chcesz walkę, to podpisuj
bo ostatnio na kamery też dużo mówiłeś, a wybrałeś jakąś lekką walkę. To się musi wydarzyć, to się zmaterializuje. To się tutaj wydarzy, tak to się robi w KSW. Tulszajew Grzebyk, już wkrótce. Powiedział, że tu jest Polska, a obiecał mi walkę. Miała być walka, nie tylko mi obiecał. Wiesz, panom wszystkim, tak? Robił nadzieję, wskakiwał do klatki, tam wiesz, odwalał jakieś tam rzeczy, a później trzeba było go zmuszać do tej walki, wiesz. A w Polsce, w której ja wyrosłem, wiesz, było tak, że na osiedlu jak chłop powiedział, to chłop zrobił. A tutaj chłop nawet catchweighty zaczął stawiać, wiesz. Catchweight wziął się stan, bo ta walka, jego ostatnia walka, co 5 miesięcy, 4 miesięcy temu była, dużo szkód mu narobiła i zagubił się, zrobił. Chłopak mówi, że nie zdąży. A prawda, wiemy jaka jest prawda, no. Chłopu po prostu nie chce się pocić, nie chce mu się trenować. Nie, Andrzej? Trenerze, ja już rozgrzany. Tutaj takie pytania dają, że już nie muszę się rozgrzewać. Słuchajcie, właśnie znajdujemy się w miejscu, gdzie już 20 września odbędzie się historyczna i pierwsza gala KSW w Rzeszowie, także hala pod promie. Chciałbym wam pokazać to miejsce, żebyście się zapoznali przed tym wydarzeniem. Naprawdę mega miejsce, coś pięknego się tworzy, nowa historia. Dla mnie duma, że mogę tu zawalczyć, bo jestem z Rzeszowa i w głównej walce wieczoru wystąpię, więc chodźcie za mną, zobaczycie. Będzie fajnie, będzie ciekawie, a 23 będą fajerwerki i będzie ogień. Zapraszam. Wow, tutaj się będzie działo już wkrótce, zobaczycie. Mega emocje, mega testosteron, adrenalinę. Już czuję to na swojej skórze, mam ciarki, tak naprawdę zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Czuć moc i na pewno ta hala doda skrzydeł. Słuchajcie, jestem mega dumny, że będę mógł zawalczyć na tej hali. Jest to wyjątkowe dla mnie miejsce, bo pochodzę z Rzeszowa. Jak o tym mówię, to uwierzcie, że mam ciary, naprawdę no, krew mrozi się w żyłach, naprawdę no, duma naprawdę. Jeszcze walka wieczoru, główna postać, coś pięknego, coś wspaniałego, nowa historia. Dla mnie to kolejne spełnienie marzeń, także nie ma co mówić, no, nie mogę tego nawet słowami opisać, bo jestem tak podjarany, tak wzruszony, tak naprawdę wiele emocji towarzyszy mi w tym momencie, ale czuję, że ta hala doda mi skrzydeł, doda mi energii i będę naprawdę wraz z kibicami szedł po piękne zwycięstwo i niech się to dzieje. Niech się dzieje to już teraz, bo nie mogę się naprawdę doczekać. Odliczam dni, odliczam godziny, ale naprawdę spójrzcie, czuć już tą moc. Już wizualizacja jest w głowie. Wizualizacja, adaptacja z terenem. Fajnie, że ta hala naprawdę, już to wszystko sobie wyobrażam. To coś pięknego. Już mam ciary, naprawdę. Już mógłbym wchodzić. Już mógłbym wchodzić, mógłbym bombardować. A wiem, że trybuny do skrzydeł dadzą mocy, więc już się nakręcam. Nakręcam się, a naprawdę to jest jeszcze sporo czasu. Trzeba trzymać tą energię, trzeba trzymać tą moc na przygotowania, a potem przekuć to tylko w tej hali. Na świetne show, na świetne emocje, dać to, co kibice oczekują. Także będę gotów. Co, to nikogo nie ma? Nie chcę nam spuścić. Przyjechaliśmy po darmowe monstery, kurde, i coś nie chcą nam chyba ich dać. Trzeci raz będę dzwonił. Teraz presja kamery. Zbliża się walka, to trzeba zacząć pić napoje bez cukru. Dla mnie to jest dramat ogólnie, ale no co, no, jakoś to trzeba przeżyć. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Zapraszam. Świeża dostawa. O, super. Nie wiem, czy to jest zero. Nie, 0-0, Zero. nie, widzę. Także proszę. Dziękuję, kurczę. Jak widać, KSW dba o moje nawodnienie do walki. Jakby było potrzeba więcej, to... To nie braknie.
Dlaczego takie zestawienie? Mateusz świetnie się zaprezentował w pierwszej walce, natomiast miałem wrażenie, że rywal nie do końca nadążał za Mateuszem i też nie był idealnym partnerem do tańca, więc chciałem, żeby w kolejnym pojedynku był przeciwnik, który w pełni wykorzysta to, co Makaron chce robić w klatce. I Paiva jest takim gościem, który nie pęka, który się bije, który nie unika walki. I myślę, że to będzie dobre zestawienie. Po prostu efektowna walka, może walka roku, kto wie. Mega byłem z siebie zadowolony. No walka, myślałem, że tak będzie wyglądać, że on na początku będzie chciał mnie klinczować, żeby wiedział, że jak zazwyczaj przegrywam to w pierwszej rundzie przez duszenie za pleców i tak widziałem, że chciał mnie złapać za tą samą szyję, nawet nóg nie chciał wpinać, tylko myślał, że mnie siłowo zdusi. Wiedziałem, że się zmęczy, a później będzie mój czas. Pierwszą rundę przegrałem, a dwie następne poszły na moją korzyść i tam nawet w drugiej byłem blisko skończenia, no ale kurde, mega twardy gość. Nawet Sokera, kurde, mega przyjął, kurde, na korpus, nawet tak widać, że od razu był jakoś na nim to za dużego wrażenia zrobiło, tylko walczył dalej, więc no twardy chłop. Moim zdaniem dobra bitka była. Jak menadżer ci powiedział Paiva, co pomyślałeś? Czułem, że go dostanę, bo on tak, wiadomo, on się bije mocno, mega taki jest bijok. Pokonał Dawida Śmiałskiego i Maćka Kazieczkę i naprawdę widziałem, że jego ciosy robiły na nich wrażenia, więc no będę musiał też uważać na niego, ale czuję, że będzie dobra walka. Że może być walka roku, jak będą 3 rundy. Dziękuję bardzo, na razie. Teraz to jestem szczęśliwy. Kurde, dostałem prezent od KSW. Tak można żyć. Monsterki. Energii mi na pewno nie zabraknie. Kto ci wziął arbuzy na twojej koszulce? Na mojej? No. To jest jego pomysł ogólnie i to jest kwestia wsparcia. On też po walce mówił dla Palestyny. Kolory. Ale wszyscy zawsze pytają o te arbuzy. Gdziekolwiek byśmy nie pojechali, czy byliśmy w Tajlandii, to byliśmy tym arbuzowym. Czemu tak późno z tym 80 kilo? Ostatni dzień wakacji, on dzwoni, że mówi 80 kilo. Tylko jeden dzień mogłem sobie ciasto pozwolić. Już wcześniej powiedział, bym się obiadł na tych wakacjach. Ale za ten jeden dzień też się podziękuję w klatce. Jeden dziennikarz mówił, że Andrzej nie ma takiego dużego szczęścia w Rzeszowie podczas walk. Bo już walczył raz na tyłu hali i już przegrał tam na kauter. Z tego się lubi powtarzać. Andrzej, może to coś daczy, a może i nie. We will see. Z kampu na kamp coraz sprawniej to wszystko idzie, także będą z niego ludzie. Wydaje mi się, że coś tutaj może się wydarzyć wielkiego w tej kategorii wagowej na szczycie. Zresztą walczymy o sam szczyt teraz w tej kategorii, więc na pewno będzie co oglądać. Tylko ja i on i sędzia staniemy w takiej klatce, ja tu, on tam, przybijemy piątkę i jesteś Andrzej mój, albo ja twój. Żadnej przemocy, będziemy bić tu śmiechem. Przemocą nie rozwiązuje się problemy, no. Miłość. Ale kilka kowadeł trzeba włożyć. Kilka kowadeł będzie trzeba włożyć, żeby dostać respekt.
te krzyki tutaj? Proste, już wizualizuję sobie swoich kibiców, wiesz, swoje trybuny, które będą, wiesz, dodawać skrzydeł w walce. Nawet jak czasami zabraknie, wiesz, tchu czy tam jakiejś techniki, czegokolwiek, to wiem, że hala doda skrzydeł, dodadzą kibice, wiem, że będzie bardzo wielkie wsparcie. Sporo biletów się sprzedało, cała hala wyprzedana, naprawdę, no, nie mogę się tego doczekać już, nie? Tego wydarzenia, tej historycznej gali w Rzeszowie, która przez tyle lat pierwszy raz gości Federacji KSW i duma jest dla mnie to, że mogę tu wystąpić, tak? I to w głównej walce, także no naprawdę, no, dodaje mi to skrzydeł, dodaje mi to mocy, dodaje mi to takiego, wiesz, tej chęci, żeby jeszcze mocniej trenować, jeszcze ciężej, bo wiem, że mam plan, mam swój cel i konsekwentnie chcę do niego dążyć, tak? Realizujemy swoje marzenia, swoje założenia. Jestem już doświadczonym zawodnikiem, także wszystko na chłodno, ale z wielką dalej podjarą, dalej tą taką wielką chęcią, jak za młodych, dawnych lat, nie? Że człowiek nie patrzył na nic, tylko chciał wygrywać, chciał się piąć i dalej to wróciło, więc cieszę się, naprawdę się mega cieszę. To jest taka duma i wielkie podziękowania w stronę KSW, że są tutaj i że dają mi tą możliwość. Ciao! Arek, ty wiesz, gdzie my po walce idziemy, nie? Na kebaba. Pamiętasz, gdzie byliśmy na kebaba po walce w Toruniu, w Rzeszowie? Teraz w Rzeszowie walczymy, to najlepsze miejsce, wiesz. 2 razy na grubym, mieszany sos, bez cebulki. O, aż myślinka poszła. Negocjacje były takie, że no, Andrzej po prostu nie chciał walki, nie? Próbował, robił wszystko, żeby do tej walki nie doszło ze mną. Ostatnio widziałem wywiad jego menedżera, gdzie oni mówią, że też był Artur Szczepaniak zamiast Muslima. No to kurde, po tych wszystkich wydarzeniach, co się zdarzyło, to nikt im nie uwierzy w to, że tam jeszcze Artur Szczepaniak wchodził w grę, w tą walkę. Po mojej walce ostatnio, co tam się wydarzyło, to już Andrzej, mając przeciwnika, walkę o pas, już miał drugiego przeciwnika i to całe środowisko MMA na to czekało, wiesz. I teraz mówić takie rzeczy, a nam tutaj nie pasowało, to nie pasowało. Andrzej chciał po prostu łatwiejsze walki u siebie w domu, w Rzeszowie, wiesz. Kogoś poza rankingiem albo jakiegoś debiutanta zagraniczny, wiesz. Gdzie by się mógł dobrze pokazać. Tak to długo trwało. Mi mówili, że pracujemy nad tym. To się tak gdzieś miesiąc czasu, wiesz, leciało to wszystko. No i w pewnym momencie byłem na wakacjach i dzwonią do mnie i mówią, że no już nie mają tam siły na Andrzeja, że 80 kilo albo nie ma walki. No to ja mówię, no dobra, no 80 kilo to 80 kilo, nie wiem po co mu te 80 kilo. Też zaczął tam udawać, że tam ciężko, tam problemy psychiczne ma po ostatniej walce. Za dużo nabrał, w stres poszedł, zaczął jeść, no. No i się zgodziłem na te 80 kilo. No, i tak to się stało, że walczymy teraz w 80 kilo. Swoją drogą to już od 1,5 roku już chodzi, wiesz, krzyczałem w stronę Andrzeja, próbowałem załatwić sobie tą walkę. No i jak była jakaś możliwość, to od razu ją wykorzystywałem, wiesz. To był właśnie ten moment, gdzie to właśnie wszystko tak długo leciało, wiesz. Ten miesiąc, gdzie nie wiedziałem, czy zawalczę, czy nie zawalczę, wiesz, z Andrzejem, czy nie. Mówili, że gadamy, próbujemy dogadać tą walkę. Teraz, w tym tygodniu, następnym tygodniu, wiesz. Ja swoją drogą też tak patrzę, a mamy tam, rzucił tam coś tam, pytania można do niego zadawać, no to wiesz, zadałem mu to pytanie, wpadłem na taki pomysł, a może, no, wciągnąłem go w tą grę, później tak mi ładnie odpowiedział, no i później przyszedł mi taki pomysł, to się zwróciłem też się do Andrzeja, ale ten gość nie, jakoś ignorujemy na tych socjalnych mediach. Walkę, jak oceniasz, Grzebyk z Bartosem? Walka była naprawdę bardzo ładna, wymieniali się ładnie, Andrzej się bronił. No, w pewnym momencie Andrzej wszedł w taki styl walki, po prostu o przetrwanie, no, zabrakło mu tlenu, jakoś się tam bronił, no i przez to Bartosz tam nie miał problemu też z tym jednym bicepsem, robił tam jak chciał i co chciał. No, a Andrzej
Jak tam w ten tryb broniący się wszedł jeszcze do momentu, kiedy mu poszedł ten biceps i wiesz, tam też za dużo nie pokazał. W ich pierwszej walce miał więcej takich miejsc, możliwości do wygrania niż w tej drugiej, gdzie pięć rund zawalczyli i jeden miał tylko jeden biceps tam. Słaby jesteś, Grzebiek, słaby. Kiedyś to byłeś gość twardy, a teraz nie potrafisz gościa z jednym bicepsem nawet. Propozycji było wiele. Była rozmowa o walce w catchweightie, była rozmowa o walce w innej kategorii wagowej, była też rozmowa o walce rankingowej. Jak wszyscy wiecie, bo śledzicie bardzo dużo moją karierę i tak samo federację, że ostatnia walka była bardzo ciężka. Także tutaj federacja teraz wyszła z taką możliwością, żebym po prostu zawalczył u siebie w mieście. Jednak chciałem zawalczyć w walce całkowicie poza rankingiem, poza tą całą otoczką wagi i skoczyć w walkę w Formule 84. Tych przeciwników było kilku, jednak no nie wszyscy byliby gotowi, niektórzy są kontuzjowani, więc ten temat się rozmył, no i zostało mi tylko 2 nazwiska. Także no z braku laku, co ja chciałem, a czego nie chciałem, no jestem tylko żołnierzem i muszę niestety dostosowywać się do pewnych reali, jakie są. Jest walka z Muslimem i jest ona w catchweightie, bo po prostu, żeby mniej tego organizmu swojego wyeksploatowywać znowu, po prostu robiłem ostatnio bardzo mocną walkę w kategorii 7-7, teraz potrzebowałem troszeczkę odskoczni, no i w tym przypadku KSW zrobiło taką możliwość, że zrobiło tą walkę w kategorii 80 kg, z czego jestem bardzo zadowolony, bo to też daje fajny komfort psychiczny dla mojej głowy, dla mojego ciała, nie muszę się gdzieś tam znowu mocno zażynać, żeby tą kategorię zrobić. Jednak z latami moje ciało już jest coraz ciężej to znosi, więc w tym przypadku bardzo fajnie, że tak się to złożyło. Przeciwnik jest, myślę, że fajny. Dla niektórych może nie zasługuje na tą walkę, jednak walka została zakontraktowana, podpisana. No i wierzę, że damy świetny bój, tak? Może nie zasługuje na walkę ze mną, jednak wszystkie tam jakieś wytyczne się pospinały dla mnie. I ja zaakceptowałem to wyzwanie, tak? I jest to wyzwanie, które wzbudza we mnie takie lekką adrenalinę. Jednak mówię, no, trzeba się przygotowywać jak do każdego zawodnika, jak do mistrza świata. Tutaj nikt nikogo nie lekceważy, tu każdy skupia się na swoich atutach. Oczywiście skupiamy się również na jego minusach. Jedno jest pewne, trzeba być w zdrowiu, przejechać te przygotowania i tak jak mówię zawsze, w każdym trailerze, każdej zapowiedzi będę powtarzał, że dany dzień konia, walka wygrana. Tutaj nie ma nic innego. Możesz być słabszy, możesz być na papierze słabszy, możesz być rankingowo słabszy, jednak wystarczy, że robisz malutki błąd, wstajesz lewą nogą i to nie jest swój dzień. Także fokus jest, a to jest najważniejsze, że moja głowa znowu wróciła z takim fokusem, mimo tej ostatniej walki, gdzie poległem na punkty. Nie do końca kibice się z tym zgadzali, bo jedni widzieli tą wygraną, jednak mistrza trzeba zbić i ja wracam jakby po takiej porażce. Jednak duma jest i to wyzwanie traktuję również bardzo wysoko, jakby to była walka o najwyższe laury. Robimy swoje, najważniejsze z uśmiechem, z energią, z pozytywnym nastawieniem, z szacunkiem do przeciwnika i niech się dzieje. Miałeś nie nagrywać, teraz przybiegnie Andrzej z kubeczkiem. Takimi strzekaniami w moją stronę gdzieś wybłagał tą walkę. Witamy w Rzeszowie. Pokażę wam, jak tutaj się żyje.